Każdy biurowiec w Polsce nazywa się Psia Wólka Business Plaza and Park. I wy tutaj macie napisane, że to jest commentary. Nie, to nie będzie komentarz, bo ja programu, który miałbym skomentować, nie oglądałem. I nie wygłupiam się. To nie o to chodzi, że nie wiem, co to było, bo w końcu sam prowadziłem, ale nie skomentowałem. I to jest różnica. Ale wszystko wam wyjaśnię. Powiem wam, jak było wczoraj na rozmowie z ambasadorem Izraela, Jakowem Livne. Głównym sponsorem kanału Zero jest rocketjobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Ale zanim wam to opowiem, muszę wam wyjaśnić, dlaczego nie było debaty. W końcu zapowiedzieliśmy debatę. Ale tak naprawdę, to cofnijmy się jeszcze troszkę do samych początków kanału Zero, kiedy jednym z pomysłów rzuconych przeze mnie było zorganizowanie debaty na temat stosunków izraelsko-palestyńskich. Ten pomysł został przyjęty, ale wiecie, jak to jest. Zawsze się to odkłada. Bo teraz coś pilniejszego, a może teraz jest taki gość, więc się teraz nada, a z tym jeszcze poczekajmy. I tak dalej, i tak dalej. I kiedy wydawało się, że pomysł zostanie odłożony na świętego Dygdy, którego nie ma nigdy, no to wydarzyła się tragedia w strefie Gazy. I w środku konfliktu, w środku wojny palestyńsko-izraelskiej pojawiła się polska ofiara i cała Polska zapłonęła. Zapłonęła z ciekawości, nie mówię jeszcze, że z oburzenia. W każdym razie tak, wiedzieliśmy, że to czas na tę debatę. W związku z tym, co zrobiliśmy? Ano, ogłosiliśmy, że będzie we wtorek debata. Później się okazało, że pomyliłem dni, że w środę będzie ta debata. No dobrze, to w środę będzie debata. No i co? No i zasiedliśmy, mieliśmy cały raptem dzień na wymyślanie gości do wyszukiwania gości. Wydawało się, że to nic prostszego. W końcu zawsze znajdziemy ludzi, którzy chcą porozmawiać. Tylko że założenie było takie, że chcieliśmy z jednej strony ludzi, którzy wyrażają, no powiedzmy, zrozumienie dla racji Izraela, że wspierają go w jego polityce, a z drugiej strony tych, którzy ten sam stosunek mają do Palestyńczyków. Ale to, co powinno łączyć jednych i drugich, to to, że, jak to ujął jeden z moich rozmówców, mają zielone pojęcie o tym, o czym mówią. I tu się okazało, był pies pogrzebany. Bo o ile można znaleźć, albo przynajmniej wyobrazić sobie łatwo, antysemitów, którzy chętnie przyjdą i będą okładali pałą wyimaginowanych albo prawdziwych Żydów, to wtedy jest ten kłopot, czy oni aby na pewno mają coś w głowie, a przynajmniej wiedzą, o czym mówią. No i odwrotnie. O ile można sobie wyobrazić bardzo łatwo ludzi, którzy są po prostu oburzeni na Palestyńczyków, którzy uważają, że Izrael, rzecz jasna, ma rację, bo to wspaniałe, piękne państwo, no to, no właśnie, to też jest kłopot. I wiecie co? Do tego jeszcze doszła ta sytuacja, gdzie, jakby to powiedzieć, ci, którzy chętnie powiedzieliby coś dobrego o Izraelu, nie bardzo chcieli się teraz wychylać. Słowem, okazało się, że mamy potężne kłopoty ze znalezieniem gości na debatę, która się ma odbyć już, tego dnia wieczorem. Mówiąc wprost, musielibyśmy bardzo ostro rzeźbić. I wtedy nastąpiło to. Mianowicie wiadomość, że ambasador Izraela, którego zapraszaliśmy na debatę, który wytłumaczył się, że on nie zna polskiego, więc w debacie sobie nie poradzi, powiedział, że on owszem, ale chętnie wystąpi solo. To samo usłyszeliśmy z ambasady Palestyny. Powiedzieliśmy, why not? Dlaczego nie? Panowie ambasadorzy. Zróbmy więc tak, że najpierw będzie jeden ambasador, później drugi, to połączymy, albo i nie połączymy, w każdym razie tak zróbmy. Stąd właśnie wywiad z ambasadorem Jakowem Livne, który wczoraj widzieliście.
być może, podkreślam, już wkrótce wywiad z ambasadorem Palestyny. Pan ambasador jest zaproszony, pan ambasador o tym wie i wciąż czekamy na odpowiedź. Teraz pozorna zmiana tematu. Pozorna, bo najpierw historia sprzed bodaj kilkunastu lat, kiedy znana blogerka Kataryna, pytana o poglądy swoje polityczne, powiedziała, przypominam, to było kilkanaście lat temu jeszcze, zanim zmieniła owe poglądy, wtedy nazwała się kaczystką, choć dodała, ja nie wiem, czy Jarosław Kaczyński jest kaczystą. I ja parafrazując te słowa mógłbym powiedzieć o sobie, narażając się świadomie na kąśliwe co najmniej uwagi, że tak, ja jestem przyjacielem Izraela. Choć nie jestem pewien, czy ambasador Livne nim jest, a raczej jestem przekonany, że ambasador Livne nim nie jest. I żeby była jasność, nie chodzi mi o to, że jestem przyjacielem wspaniałego państwa Izrael, które prowadzi tak sprawnie wojnę, że giną setkami, tysiącami Palestyńczycy. Nie. Choć oczywiście jestem pod ogromnym wrażeniem wielkiego sukcesu Izraela, bo przypomnijmy, że sukces Izraela to nie tylko wspaniały przemysł, znakomite rolnictwo gdzieś pośrodku pustyni, ale przede wszystkim fantastyczna edukacja, fantastyczna opieka zdrowotna. To są naprawdę światowej klasy specjaliści. To są ogromne osiągnięcia państwa zbudowanego raptem 70 parę lat temu. Mówię o tym dlatego, że patrzę zawsze na Izrael z pewną zazdrością, a jednocześnie jest we mnie, człowieka pozbawionego korzeni żydowskich, jakaś taka sympatia, nie wiem jak to nazwać, nawet takie poczucie wspólnoty z wielką polską tradycją budowaną także przez Żydów. Przez setki lat Żydzi współtworzyli naszą kulturę i wymienianie teraz nazwisk wielkich polskich twórców, którzy mieli korzenie żydowskie, jest pozbawione sensu. Wszyscy je znamy. A i nie o tym teraz mówię. Chodzi mi tylko o to, że cały ten czas funkcjonowałem z łatką filosemity. Mnie ona nie przeszkadzała, ale do ambasady Izraela dotarła i jak sądzę, a nawet wiem, był to jeden z powodów, dla których pan ambasador Livne zdecydował się udzielić wywiadu właśnie mnie. Poszedł do TVP, gdzie nie zadano mu żadnego trudnego pytania, oraz przyszedł do kanału Zero, gdzie spotkał się ze mną. Na litość boską, jeżeli pan nie chce powiedzieć, że te słowa, iż Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki, są niedopuszczalne, to znaczy, że pan nie chce budować stosunków polsko-izraelskich, czy szerzej polsko-żydowskich na jakiejś prawdzie, tylko właśnie chce je pan budować na uprzedzeniach. W tym wypadku uprzedzeniach antypolskich. Myli się pan, jestem ambasadorem w tym kraju i nie muszę mówić tutaj o wszystkim, co było powiedziane, czy to po stronie Izraela, czy też po stronie Polski. Myślę, że różne osoby mówiły rzeczy i robiły rzeczy po obydwu stronach, które nie powinny były paść, czy też być zrobione. To niech pan zwróci uwagę tylko, jak na to reagowano. Kiedy polski parlamentarzysta poleciał z gaśnicą gasić chanukowe świece, co nie wyrządziło krzywdy państwu Izraela, ale rzeczywiście wyrządziło krzywdę obywatelce polskiej, bo przy okazji ją tą gaśnicą potraktował, to autentyczne oburzenie na czyn tego pana było powszechne, dlatego że tak się po prostu nie robi, że jest to głupie, że jest to złe, że jest to antysemickie. I to była reakcja na głupi czyn. A jak pan słyszy słowa, że Polacy są antysemitami i wszyscy Polacy są antysemitami, bo wyssali to z mlekiem matki, i pan mówi, no cóż, musimy iść naprzód. No panie ministrze, to jest właśnie ta różnica. U nas też są głupcy, tylko my tych głupców traktujemy jak głupców, a wy traktujecie jak bohaterów. Jak wyglądała ta rozmowa, to widzieliście sami, w przeciwieństwie do mnie, ale jedno wiem. Otóż ona mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Wystarczyłoby na przykład, żeby ambasador Izraela na moje pytanie, czy
przyszedł tutaj przeprosić. Powiedział, tak, oczywiście, chciałem właśnie tę okazję wykorzystać do tego, że jest mi głęboko przykro, że przepraszam najmocniej, jeżeli te słowa są adekwatne. Rodzinę Polaka, który zginął w tym zamachu, chcę powiedzieć, że państwo Izrael otoczy tych ludzi opieką, że bijemy się w piersi i wiemy, że był to błąd i tak dalej, i tak dalej. Trochę byłoby inaczej, prawda? Pan ambasador postanowił inaczej. Powiedzieć, że oczywiście to był przykry wypadek, no ale tylko wypadek. Pytany o odszkodowanie mówił, nie, no poczekajcie, spokojnie, najpierw musimy to wyjaśnić. A jak będziemy to wyjaśniać, ano zrobi to izraelska prokuratura. Pytałem, czemu nie międzynarodowe śledztwo? Spokojnie, my wam wszystko powiemy. No ja mówię, ale jak to, panie ambasadorze? Przecież pan już wie, jakie są wyniki, skoro pan wie, że to był wypadek, że to nie było nic złego, że to nie było celowe działanie. Czyli pan już wie, że nic takiego strasznego się nie stało. No i pan wie, że my Izraelczycy, zrobimy, wyjaśnimy to najlepiej. No nie brzmi to najlepiej, panie ambasadorze, ale wtedy to już mleko się rozlało. Poszły konie po betonie. Pan ambasador wszedł w tę narrację, która dała mu takie, jakby to powiedzieć, to chyba państwo wiedzą najlepiej. Zrodziła takie poczucie, że mamy przed sobą człowieka agresywnego, człowieka butnego, człowieka, który chętnie będzie mnie i Polaków pouczał, ale żadnej winy w sobie nie widzi. Pana ambasadora zaprowadziło to, a raczej zaprowadzi w piątek przed oblicze Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do którego, jak słyszymy, został wezwany, ale ja nie chcę o tym mówić. Ja miałem opowiedzieć państwu o kulisach tego wywiadu, tej rozmowy. Sami też zresztą wiecie, że te komentarze dotyczące całej rozmowy były różne. Ja przeczytałem na przykład, że odpuściłem w drugiej części. Mogę powiedzieć, że okej, że to angina, z którą się zmagałem, a w zasadzie z resztką się jeszcze zmagam do teraz. Mogę powiedzieć, że to nie ja, ale dobra, biorę to na siebie, to moja nieumiejętność, mogłem nie odpuścić. Trochę też jednak muszę państwu powiedzieć, że być może państwo oczekiwali zbyt wiele. Naprawdę to nie miała być egzekucja, to miała być rozmowa, a ja przed sobą miałem ambasadora, dyplomatę. Chcemy, żeby w kanale Zero ludzie mogli przedstawiać swoje racje w atmosferze pewnego szacunku, gdzie owszem, będziemy dążyć do prawdy, no ale nie polegającej na tym, że gościa, który do nas przychodzi, będziemy okładać lagą. Nie, to nie ten program, to nie te obyczaje. W każdym razie takie były moje założenia. Jeżeli ktoś uważał, że źle poprowadziłem ten wywiad, to ja najmocniej przepraszam. Widocznie lepiej nie potrafiłem, spróbuję się poprawić. Na mojej koszulce zupełnie nieprzypadkowo dzisiaj założonej jest zupełnie inny ambasador Izraela. Człowiek, którego z pewnością wielu z państwa pamięta, Shevach Weiss. To był człowiek, który również spotykał się wielokrotnie z krytyką, ale też zasłużył sobie w Polsce na dość powszechny szacunek, na sympatię, bo był człowiekiem sprawiedliwym, bo będąc ambasadorem państwa Izrael potrafił docenić Polskę i Polaków, bo po prostu tę Polskę polubił. Tak, oczywiście, był on wielkim przyjacielem moim. Był przyjacielem moich dzieci, ale śmiem twierdzić, że był także, a może przede wszystkim, przyjacielem Polski. I to była ta ogromna różnica między nim a obecnym ambasadorem, bo pan Jakov Livne to nie jest stary, mądry Żyd, a jak oceniła to przywoływana wczoraj przeze mnie pani doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu w Toruniu, to po prostu putinista. Ambasador Livne urodził się w Moskwie i to nie jest niczyja wina, każdy się gdzieś urodził, tylko on tą rosyjskością, tak twierdzi doktor Bryc i chyba nie bez pewnej racji, nasiąkł. Nasiąkł do tego stopnia, że takie rosyjskie, antypolskie spojrzenie zostało mu do dzisiaj. I to jest chyba ta największa różnica między Shevachem Weissem a moim wczorajszym gościem.
A na koniec zostawiłem Państwu cymes. Otóż ta wzmianka, to wspomnienie o tym, że pani doktor Bryc uważa mojego gościa za pełnego antypolskich uprzedzeń putinistę, wywołała w nim prawdziwą wściekłość. Tę wściekłość, która objawiła się dopiero po rozmowie. Tu moje wytłumaczenie drobne. Otóż zdarzyło mi się w życiu przeprowadzić zdrowo ponad 1000 wywiadów. Zdrowo ponad 1000, bo dawno temu przestałem liczyć. I ludzie wychodzili z nich w różnym humorze. Mniej lub bardziej szczęśliwi. Bywało tak, że wychodzili, wybiegali ze studia wściekli jak wicepremier i minister Gliński, który wyrywał sobie z ucha kable, słuchawki, wybiegał z radiowego studia. Byli tacy, którzy nie podawali mi ręki, byli tacy, którzy później wielokrotnie, przez długi czas, później nie wielokrotnie, tylko przez długi czas się do mnie nie odzywali. Ale nigdy nie miałem takiej sytuacji, że po rozmowie zrywa się gość, stoi koło mnie i tak stoi i na mnie krzyczy. I na mnie wrzeszczy. I ma do mnie pretensje. Moi koledzy kamerzyści, ci, którzy byli ze mną w studiu, byli zdumieni. Ja przyznam szczerze również. Ja rozumiem, że pan ambasador mógł nie być specjalnie szczęśliwy z tego, jak ta rozmowa wyglądała, czemu bardzo jasno dawał wyraz. Ale jest pewna różnica delikatna między niezgodą na to, że tak to się potoczyło, a wrzaskiem, pretensjami, które właśnie pan ambasador wobec mnie wystosowywał w tej swojej bardzo ekspresyjnej formie. Sytuacja jest absurdalna. Stoi ochroniarz, stoi ambasador, który obok mnie stoi i gestykulując żywo, ma mi za złe, że przywoływałem doktor Bryc i te jego rosyjskie korzenie. To go właśnie najbardziej dotknęło. Przyznam, że pomyślałem wtedy, uderz w stół. Ale tak naprawdę nie wiem, o co ambasadorowi chodziło. On mi wtedy zresztą powiedział, że on wiedział, kim ja jestem i dlatego po mnie się tego nie spodziewał. Że owszem, ja nie jestem antysemitą, ale to, co zrobiłem, to było jeszcze gorsze. Nie wytłumaczył mi, co było w tym gorszego. Jeśli rzeczywiście popełniłem błąd, to gotów jestem wszystkich, zwłaszcza państwa, przeprosić. Ale jestem widocznie na tyle głupi, że nie wiem, gdzie ten błąd tkwił. Nie wiem, na czym on miał polegać. Tak naprawdę chciałem po prostu zadać te parę pytań i naprawdę chciałem usłyszeć ambasadora, który na nie odpowiada. Ambasador udzielił mi kilku lekcji, jakiego zdaniem powinien wywiad wyglądać, po czym po programie, jak już wspominałem, zerwał się, wykrzyczał swoją złość i odjechał. Uścisnął mi dłoń. To była ta różnica. Mam nadzieję, że kiedy złość przejdzie, to pan ambasador wróci i kiedyś jeszcze się spotkamy, bo tak, moje zaproszenie dla pana ambasadora wraz na przykład z ambasadorem Palestyny pozostaje całkowicie otwarte. Panie ambasadorze, jakby pan tylko chciał, to zapraszam. I to w zasadzie wszystko, co chciałem państwu powiedzieć o kulisach tego programu, ale to nie koniec tego czegoś, co oni dumnie nazywają commentary. Za chwileczkę bowiem prawdziwy komentarz, ale to już będzie komentarz osoby, która ten program obejrzała. Sam chętnie się dowiem, bo naprawdę nie wiem, co widział, co usłyszał i co nam powie Krzysztof Stanowski. Robert prosił o komentarz ze strony kogoś, kto ten program oglądał, więc zapraszam. I pierwszy komentarz, jaki mi się nasuwa, jest taki, że nikt nigdy nie zdołał zobrzydzić w moich oczach Izraela tak bardzo, jak wczoraj ambasador Izraela. I to zohydzić w oczach osoby, która wcale nie miała ochoty na to, by ten Izrael był jej obrzydzany. Oglądałem ten program i myślałem sobie, rany, co to jest za buc, co to jest za zapatrzony w siebie i swój kraj, skandalicznie wyniosły buc. Czułem wręcz fizyczny ból, jak sobie pomyślałem o tym, z jaką wyższością ten typ traktuje
mnie, ciebie, wszystkich wokół, wszystkich Polaków, z jaką pogardą niemalże on na nas patrzy. To było wyczuwalne w każdym geście, w każdym słowie, w każdym zdaniu. Przecież to był najlepszy ambasador, ale Palestyny. Palestyna musiała się modlić o kogoś takiego, kto będzie tak bardzo zjednywał jej ludzi na świecie, ilekroć się pojawi przed kamerą. To był najlepszy możliwy ambasador Palestyny. Bo ciekawe, ile osób, które oglądały ten program, miało taką myśl, że rany, jeśli on tak myśli o nas, Polakach, jeśli on traktuje nas, Polaków w ten sposób, to co on musi myśleć o Palestyńczykach właśnie. Ile osób miało w głowie taką myśl, że kurczę, może my trzymaliśmy kciuki za niewłaściwą stronę. Ja nie twierdzę, że tak jest, tylko twierdzę, że taka myśl przeszła przez głowy tysięcy czy dziesiątek tysięcy osób, które oglądały ten program. Te osoby same sobie zaczęły zadawać pytanie, kurczę, może w sumie to ta Palestyna jest bardziej spoko niż Izrael. Znowu mówię, nie twierdzę, że tak jest. Twierdzę, że to jest naturalna reakcja, gdy ogląda się kogoś takiego, wystąpienie kogoś takiego. Zaczynasz sobie myśleć, zaraz, to ilu dzieciaków tam wczoraj zginęło? Ile oni bomb zrzucili? A czy naprawdę powinni? A może oni jednak, może to jest ludobójstwo? Może to są wszystko zbrodnie wojenne? Ile osób zaczęło myśleć z perspektywy Palestyny tylko dlatego, że ambasador Izraela przyszedł do kanału Zero, do Roberta Mazurka i wypowiadał się w taki, a nie inny sposób. I teraz poprzyjmy to faktami. Tweet Polityka w sieci. Ambasador Izraela po wywiadzie Roberta Mazurka w kanale Zero uzyskał w social mediach wyższy odczyt sentymentu wzmianek negatywnych niż w szczytowym momencie 2022 roku Putin. No przecież to się w głowie nie mieści. Przyszedł facet opowiadać o jakichś górnolotnych, jego zdaniem, ideach i o wojnie, do której Izrael został zmuszony, a się okazało, że ludzie zaczęli na niego patrzeć wczoraj gorzej niż na Putina. Oczywiście ja zakładam, że w tym badaniu coś jest nie tak, że mówimy o jakiejś wąskiej grupie, bańce twitterowej, że ten wywiad nie rezonował, no wiadomo, że nie rezonował tak bardzo na całą Polskę, jak działania Władimira Putina w 2022. To jest oczywiste. Natomiast to nam też pokazuje, że rany w ogóle z kim my tego człowieka zaczęliśmy porównywać. Nagle on przyszedł jako ofiara, swoim zdaniem, a zaczął być postrzegany jak kat. Facet w ogóle sprawił, że dzisiaj Grzegorz Braun to wychodzi niemalże na męża stanu. Na kogoś, kto widzi więcej, wie więcej i ma dobre pomysły. Niedawno wszyscy się oburzaliśmy, że Grzegorz Braun wziął tę gaśnicę i zdmuchnął świeczki. A dzisiaj myślimy sobie, dawać te gaśnice jeszcze raz, niech Braun gasi, jak będą zapalać. Ale nie dlatego, że Braun ma rację, nie dlatego, że ja go popieram. Dlatego, że ambasador Izraela sprawił, że Grzegorz Braun nagle zyskał w oczach opinii publicznej. Myślę, że dzisiaj słupki Konfederacji i samego Brauna skoczyło 10-15%. Tylko dlatego, że ten facet poszedł przed kamerę i powiedział to, co powiedział. Zachowywał się tak, jak się zachowywał. Jak ktoś lepszy. Z lepszego świata, z lepszego narodu, mądrzejszy, bardziej uprzywilejowany. Ktoś, kto powinien generalnie nami zarządzać i może robić wszystko, co chce. Może mordować naszych rodaków, a my mamy się nie wpieprzać, nie prosić o zbyt wiele. W zasadzie to byliśmy przeprosić, że zmarnowali jakąś rakietę na naszego rodaka. Do tego można troszeczkę to wszystko sprowadzić. Oczywiście przesadzam. Hiperbola. Ale takie miałem wewnętrzne odczucie, jak oglądałem ten wywiad. Myślałem sobie, rany boskie. Przecież ja nigdy nie byłem antysemitą, ale gdybym słuchał tego faceta przez 10 godzin, to może bym się nim stał. Jak słyszałem, jak on odpowiada na zbrodnię wojenną tym, że on gdzieś na murze widział jakiś napis nabazgrany, antysemicki. Jak to wszystko dochodziło do mnie do głowy, to myślałem, jeszcze gość pogada 2 godziny i pójdę do garażu sprawdzić, czy została mi jakaś farba. Po prostu takie reakcje ten facet we mnie wywoływał. Reakcje, których sam się wstydzę u siebie. Nie powinny one występować. Ale występowały.
Na jutro ambasador Izraela został wezwany do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Fajnie, nie sądzę, żeby to się skończyło jakimiś wielkimi konsekwencjami, ale może przynajmniej tam będzie musiał przeprosić. Może, chociaż nie wiem, czy nasi politycy zdołają to słowo wymusić, skoro nawet Robert Mazurek nie zdołał. A próbował, trzeba powiedzieć, konsekwentnie. No w każdym razie został wezwany i co? I pewnie nic. Pewnie nic, bo mam wrażenie, że nasi politycy, w ogóle my wszyscy, daliśmy sobie narzucić taką narrację, jaką ambasador Izraela w tym programie prezentował. Czyli, że im można więcej. I tu nawet nie chodzi, że im można wybaczyć więcej, bo to nie jest kwestia wybaczania. Im można więcej. Oni nie proszą o żadne wybaczanie. Im można więcej. My teraz nasłuchujemy, że może Amerykanie tupną nogą. Bo my tak tupnęliśmy, trochę tupnęliśmy. Premier, wicepremier, każdy, marszałek, każdy tupnął nogą, ale tak tupnął, żeby wyborcy w Polsce zobaczyli, usłyszeli to tupnięcie, ale żeby w Izraelu się nie zorientowali, że ktoś tupnął. No więc teraz nasłuchujemy, czy Amerykanie może tupną nogą za nas. Bo my tak chcemy tylko takie tup zrobić. A trzeba by zrobić tak. Wczoraj miałem poczucie, że trzeba zrobić tak. Że tu naprawdę ktoś musi kogoś przywołać do porządku. Już po tym tweetie trzeba było przywołać do porządku ambasadora Izraela. Że on nie będzie ustawiał polskiego wicemarszałka Sejmu. Nie będzie mówił, co wolno, co nie wolno. I to w momencie, gdy Polak zginął, gdy Polak został zamordowany przez izraelską rakietę. Więc życzyłbym sobie, żeby jutro usłyszeć, że na przykład ten ambasador został wydalony z kraju, bo jeśli nie zostanie wydalony, to on nie zrobi dużo dobrego, nie zrobi nic dobrego, żeby stosunki polsko-izraelskie były lepsze, ale zrobi dużo złego. Potrzebuje Polska innego ambasadora Izraela w Polsce, żeby relacje między tymi krajami mogły być coraz lepsze, a nie coraz gorsze, bo przy tym człowieku coraz lepsze być nie mogą. My się będziemy wszystkim takim sprawom przyglądać. Jestem bardzo zadowolony, że do tej rozmowy doszło w Kanale Zero, bo uważam, że nie mogło do niej dojść w żadnym innym medium. Nigdzie indziej ambasador Izraela nie zostałby przepytany przez 2 godziny w taki sposób, w jaki został przepytany u nas wczoraj. Wiem, już wam Robert powiedział, że po programie został w zasadzie zaatakowany przez tego człowieka. Ale można się było tego spodziewać, oglądając sam program. W każdym razie jestem zadowolony, że u nas w Kanale Zero doszło do takiej rozmowy w takim czasie, że trzymaliśmy rękę na pulsie, bo po to powstał Kanał Zero. I powstał także po to, by wysłać naszych ludzi do Izraela. Oni, pewnie jak to oglądacie, to już są na miejscu, już tam wylądowali. Pani Maria Wiernikowska i Szymon Fiedorek. Trzymamy kciuki, żeby wrócili cali i bezpieczni i żeby przysyłali nam ciekawe korespondencje. Głównym sponsorem Kanału Zero jest rocketjobs.pl, Twój portal z ofertami pracy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje Kanału Zero.